Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zobaczycie, jak wykonać gotową maskę oczyszczającą z węglem i glinką białą do twarzy. Mówiąc gotowe, mam na myśli maskę, którą możecie przechowywać na półce w łazience, a kiedy tylko najdzie Was ochota na użycie maseczki, odkręcacie pojemnik i nakładacie na twarz przy pomocy pędzelka lub palca. Jest to maseczka, której nie trzeba przygotowywać za każdym razem bezpośrednio przed jej użyciem. Maseczka świetnie oczyszcza skórę z toksyn i zanieczyszczeń dzięki zawartości węgla i glinki białej. Jest przy tym delikatna dla skóry, remineralizuje ją i rozświetla. Zawarte oleje odbudowują płaszcz lipidowy, zapobiegają wysuszeniu skóry i przyspieszają jej regenerację. Użyłam także emolientu, co sprawia, że po spłukaniu maski skóra jest dobrze nawilżona, niesamowicie gładka i miękka. Faktem, który bardzo miło mnie zaskoczył, jest to, że maska nie zasycha na skórze. Osobiście nie lubię uczucia skorupy na twarzy i nie powinno się dopuszczać do wyschnięcia maski, dlatego cały czas muszę spryskiwać skórę mgiełką, hydrolatem czy wodą. W przypadku tej maski nie ma takiej potrzeby, więc skóra jest cały czas nawilżona, nie ma ściągnięcia i podrażnienia. Nietypowym składnikiem, który zastosowałam do maski, jest niewielka ilość związku powierzchniowo-czynnego, czyli substancja myjąca. Użyłam kokamido-propylobetainy, która jest delikatna w oczyszczaniu skóry i bezpieczna nawet dla dzieci. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcecie go stosować, użyjcie kokoglukozyt, glukozyt kaprylowy czy glukozyt laurylowy. Dzięki zastosowaniu kokamido-propylobetainy maska bardzo łatwo się spłukuje. Podczas jej usuwania wystarczy zmoczyć dłonie wodą i masować skórę twarzy. Maska zaczyna się delikatnie pienić, co jeszcze lepiej oczyszcza skórę. Nie ma potrzeby dodatkowego oczyszczania skóry po zmyciu maski. Masaż skóry tuż przed spłukaniem również delikatnie ją złuści, dzięki zawartości drobinek węgla w kosmetyku. Skóra po zmyciu maseczki jest niesamowicie miękka i gładka, oczyszczona, promienna i dobrze przygotowana na dalsze zabiegi pielęgnacyjne. Po zmyciu maseczki użyjcie toniku lub hydrolatu, a następnie swój ulubiony krem, serum czy olejek. Do wykonania maseczki posłużyłam się wagą i za jej pomocą odmierzyłam wszystkie składniki. W pierwszej kolejności dodaję substancje tłuszczowe. Na wadze umieszczam naczynie, taruję wagę, a następnie odmierzam 5 g emulgatora stearynianu glicerolu. Jest to emulgator pomocniczy, więc końcowa konsystencja maski nie będzie zbita i zbyt gęsta. Razem z kokamido-propylobetainą stwarzają fajną emulsję. Jeśli jednak posiadacie emulgator, który jest stosowany samodzielnie w tworzeniu kremów, użyjcie go o połowę mniej, czyli 2,5 g. Następnie odważam 3 g alkoholu cetylowego. Zarówno stearynian glicerolu, jak i alkohol cetylowy wpływają na poprawę konsystencji kosmetyku, jego rozprowadzenie na skórze, a także są emolientami, więc będą miały działanie kondycjonujące na skórę. Następnie odważam 20 g oleju słonecznikowego i 10 g oleju arganowego. Wybór oleju jest oczywiście dowolny w zależności od upodobań i potrzeb skóry. Jeśli wybieracie opcję z ilością 2,5 g emulgatora, zwiększcie ilość któregoś z olei o 2,5 g. Naczynie umieszczam na łaźni wodnej i czekam, aż składniki się rozpuszczą. W tym czasie do drugiego naczynia odważam 35 g wody dystylowanej i również przenoszę na łaźnię wodną. Kiedy faza tłuszczowa się rozpuści, przenoszę naczynie na wagę i dodaję substancje proszkowe. Odmierzam 15 g glinki białej oraz 1 g węgla aktywnego. Jest to odpowiednik 4 kapsułek. Następnie wszystko dokładnie mieszam. Do zlewki z wodą odważam 5 g kokamido-propylobetainy i delikatnie mieszam, aby nie powstała piana. Następnie ustalam pH roztworu. Jak widzicie, pH wynosi około 7, więc jest zasadowe. Wartość pH obniżam za pomocą kwasu cytrynowego. Szczypta wystarczyła do otrzymania wartości pH w granicach 5.
Następnie fazę wodną stopniowo dodajemy do fazy tłuszczowej, cały czas mieszając. Ostatnie składniki, które dodaję w ostatniej fazie, to 5 g gliceryny roślinnej, 1 g konserwantu ekologicznego. Ja dodałam jeszcze 5 kropli olejku eterycznego lawendowego. Całość po raz ostatni mieszam. Konsystencja takiej świeżej maski jest jeszcze delikatnie płynna, ale jeśli odstawimy na około 30 minut, produkt ładnie zastygnie. Jeśli zależy Wam na czasie, wstawcie naczynie na 5-10 minut do lodówki. Maska po odstawieniu zgęstniała, a jej konsystencja jest idealna, a przynajmniej dla mnie. Maseczkę przekładamy do odkażonego i suchego pojemniczka, zakręcamy i kosmetyk jest gotowy. Jeśli lubicie maseczki, koniecznie wypróbujcie taką formę i dajcie znać, jak się u Was sprawdziła. Tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!